Można żółwie sprzedawać? Chyba nie, co? O. Okay. Jeżdżę do Krakowa, do Braton, prowadzę restaurację Mińsko. Pan wpuścił nas tutaj na lewo i tyle, no co? I znów jesteśmy na dworcu Monastyr Airport i tym razem jedziemy zobaczyć Medynę w Sus, czyli w miejscowości w drugą stronę od Monastyr. No troszkę tunezyjska kolej, spóźnia się. Jest 16:12, miał być 15:40, pół godziny. Tak czy inaczej właśnie zajeżdża Diligence, zobaczymy ile będzie miejsca w nim. Jesteśmy w Sus, ale ludzi mnóstwo. Szyby powybijane. Ale faktycznie, nie czekają, nie? Za tłumem. Mnóstwo ludzi. Idziemy wzdłuż murów obronnych Starego Miasta, czyli Medyny. Tutaj buty można kupić używane. I tutaj taki mural ładny. Dobra, wbijamy do Medyny. Rybki. Fresh. Fresh to one były rano pewnie, co? Ślimaki. Żółwie. To tak można? Można żółwie sprzedawać? Chyba nie, co? Ślimaki też, a te ślimaki żyją. O, też żółwie, no, żółwie, króliki. Sklep zoologiczny ogólnie. Okej. Oj, to jest zupełnie inna Medyna. Już na pierwszy rzut oka jak w monastyrze. Jakby większe to było takie daktyle, przyprawy. Ale oni tu jeżdżą motorami. Są te pączki, widzę, co mamy w hotelu. Nie, na słodko. Ale jakbyś widział jakiegoś kebaba, to chętnie. Co to jest? A nie, to jest mięso. O. Okej. Ale dużo jest bardziej, nie? Więcej jest tych sklepów. Takie sklepy nas nie interesują, nie? Zobaczymy tu z boku, czy można tutaj coś zjeść. Mało tak z jedzenia mają. Nie ma tak, że się unosi zapach jedzenia, wiesz, cały czas. Przypraw, nie? Sus to jedno z najstarszych miast Tunezji, a sama Medyna, czyli Stare Miasto, jest wpisane na listę UNESCO. Właśnie teraz idziemy wzdłuż muru, nie wiem po której stronie, zachodniej czy wschodniej, i zaraz skręcimy sobie w prawo do centrum tej Medyny w poszukiwaniu kebaba. Spacerując uliczkami Medyny, w poszukiwaniu kebaba, zaczepił nas pewien Tunezyjczyk. Jak się później okazało, przedstawił się jako przewodnik i ku naszemu zaskoczeniu zaczął nas po prostu oprowadzać. You can go straight up. Yes? You can find the old water cistern. Oh, okay. The water. Time ago, Yeah. here in Medina, we don't have running water. Yeah. We have cistern and Yes. fountain. Okay. After you come to see King House. Okay. Here I can show you. I live here in the Medina. How long you live? I live here more of 42 years. 42 years. Wow. Long time here. Okay. Do you like it? Yeah. Everywhere you are, you can find the blue and white for us. Blue and white for the flag, for the sunshine. Yes. All country, Tunisia, we have the blue and white. Bania, Turkish bania. Sound. All right. Okay. Bania, polski bania. Pan mówi, że jest bania. Turkish baden, nie? For men, 5 o'clock to 1 o'clock. Okay. For women, 1 o'clock to 8 o'clock for women. Different for women and for men. Yeah, okay. With a massage room, warm room. Tourist people can go inside. Okay. Here are riding water meter. Water meter. Or water meter. Here, one hand, one family. From 2 hands, 2 families. Really? All right. Okay. Here, Darujina, Verujina. Wow. Okay. Here, Darujina. I've seen some dolls with 2 hands. Yeah. So that's mean. It's just a decoration. No, Okay. It means Okay. one family or 2 families.
No proszę, You can to find ciekawostki. minimum one family, maximum two everywhere. Okay. The name is the hunt from Fatima. Minimum one or maximum two everywhere. Proszę, jest See one. Jest, one. Now we know. Aha. I to oznacza, że tutaj mieszka jedna rodzina, jak jest taka jedna rączka. Jakby były dwie rączki, to by oznaczało, że są dwie rodziny. A jaki pan przewodnik, super. Spotkany przypadkowo na ulicy. Czemu nie? Przykład, dwie rodziny. Proszę bardzo. Medina Oshtown, 3.5 kilometers round. How many? 3.5 kilometers. 3,5. Okay. All right. No i przejdzie się z nami, poopowiada trochę. No oczywiście nie za darmo. Ogarnia po angielsku, to czemu nie? Where we going now? Now we come to see for the king house and the old water cistern. So what you doing for living? Are you working or not anymore? I have been in hotel, but hotel no more hotel. Okay. I am here all Medina tour guide. Ah, Yeah. so you guide. I talk little English, French, German and Italian. Very nice. Little bit Polish. Yeah, very little bit, yeah. Nice. Parliament. Okej, budynek parlamentu. Przewodnik nazwał go Old Parliament, czyli dawnym parlamentem. W rzeczywistości to dawna siedziba władz miejskich. Miejsce, gdzie podejmowano lokalne decyzje i zarządzano miastem. My już sapiemy, a pan ogień, co? Tribunał. Aha, okej. And here king house, And that's King House. time ago. Okej. Now we come Justice House to chyba był. Co to będzie? Justice House? Sąd? Sąd? Nie? Sąd. here, no name from Allah, from God, Aha, of Arabic, okej. of Arabic. Tutaj mury są podtrzymywane belkami, żeby się nie zapadły. O, kupa. No, dużo kup tutaj jest. You are here. Okej. For water cistern here. We come time ago, Here. we come here. Okej. Come people inside and Yes. drink water. Alright. Now no more in So years ago, Yeah. that water came from where? from the From ground? Yeah. Okay. but now no more in use. We have lighting water everywhere. Okay. So what year you started using tap water? 50 years ago. Okej. I śmieci. Why you've got that many rubbishes? Yeah, the night coming. Right, at night they are collecting at night. Okay. Pan mówi, że te śmieci tam są zabierane co wieczór. That's having a lighthouse. Yeah, I can see. Did you see lighthouse? Och, yes. Lighthouse over there. Dobra panorama. Dobra panorama. Yes. Oh, so what's here? What's that? That's the fountain. Fountain. That's the fountain. No. No? We come to see. Ah, okay. There is a little mosque. Here? O, tutaj mówi pan, że jest mały meczet. Meczet. Polish meczet. Idziemy dalej z panem naszym przewodnikiem. Który wziął się znikąd? Tak jest. Okej. Jak ci się, Marta, podoba? Przejście z panem przewodnikiem? No, prawdziwy przewodnik, zobacz. Nie doprowadzi nas do gangów. Do gangów gdzie? Tutaj w Medinie gangi, gdzie? Myślisz, że nie? Gdzie tam? School of Quran. What's that? Say again. Quran for children. School. School for... Quran. Okay. With 4 years you come here inside. Okay. Up to 2 years, 6 Yes. years you come to the school. Okay. So it's a nursery. Yeah. Like before school. Small kids. Okej. No proszę, to takie przedszkole, jakby przedszkole. I love Tunisia. Bardzo ładnie. Z jednej strony nic dziwnego, że jest to zapisane na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a z drugiej strony trochę dziwne, że jest tak tutaj brudno. Brudno po prostu. Water fountain. You see, this time ago we come to bring water from here. Okej. Now no more use. Okej. To by człowiek w ogóle nie zauważył tego. Okej.
Madame Magda. Bardzo ładnie. Idziemy. O, mosk. Jest. Minaret. O, tu się coś zawaliło. Happen here? Old building. No. Nikt już nie chciał tu mieszkać. UNESCO. Bardzo ładnie. Już się skończył repertuar opowiadania, co tutaj się dzieje ciekawego, bo się nic nie dzieje. Sus. Among Us. I znów mury. To the center, okay. Tell me where to eat kebab. Good kebab. Where? The restaurant on the right side. Okay. Restaurant. How far? Like 5 minutes, 10 minutes? 5 minutes? Restaurant de Paris. Paris, okay. Okay. You Okay. recommend that? Yeah. Okay. And that's okay? Thank you. And thank you for your help. Thank you for showing us Medina. Thank you. And take care of yourself. Thank you. And thank you very Have a much. nice time. Thank And you. you? Thank you very much. Bye. Uważam, że 30 dinarów to uczciwa cena, jak za przejście z panem. Co, zajęło nam to prawie 20 minut. 20 minut wyjęte z życia tego pana. A sam z siebie, oczywiście, wiadomo, że liczył na pieniądze, no bo czemu nie? No ale co, nie był miły pan? Bardzo miły. No bardzo miły pan, super. Ale patrz, czy ten pan od razu powiedział, mogę was oprowadzić za jakąś tam określoną kwotę? No nie, od razu chodź. Co najmniej się dowiedzieliśmy, że jak na drzwiach jest kołatka, taka rączka jedna, to mieszka tam jedna rodzina, a jak są dwie, to mieszkają dwie rodziny. Wkraczamy znów w handlową chyba część miasta. Handel się tutaj odbywa, ale dosyć taki, tak samo jak było w tym monastyr przy dworcu. Rzucone rzeczy na kupę po prostu, rzucone rzeczy na kupę na stoły i ludzie grzebią w tym. I nie trzeba wieszaków, no bo po co wieszaki? Tam po lewej stronie jest ribat, tam właśnie. I zobaczymy, czy będzie jeszcze otwarty, bo to już jest 17:20. Jak będzie otwarty, to pójdziemy tam. No, dosyć ciekawa forma sprzedaży rzeczy. I butów zresztą też. No i buty, nie wiadomo. Nie chcę podchodzić i nie chcę się pytać, ile te buty kosztują, bo zaraz będę wracał do hotelu z nową parą butów. A to nie o to chodzi. 70 dinarów za takie Air Force One. 70 dinarów to jest około 17 funtów, więc nie najgorzej. No ale handel. Wszystko na sprzedaż. No ale też ładnie, też mają flagi, mimo że tutaj prezydenta nie będzie, no chyba, że będzie. No tak, tu jest ta brama. Teoretycznie tutaj jest wejście. Tu byłoby wejście, gdyby było to otwarte. A czy to jest otwarte? Zaraz się dowiemy. Idzie jakichś dwóch ziomków. Hello, open, close? It's too close, man. Where you come from? Poland. Polish. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. dobry. In 10 minutes you come back. No, no, please. Okay. No talk. Okay, sorry. So 10 minutes and we'll be back open. Okay. Where to eat? Food? Food, yes, to eat. Tunisian cuisine. Straight over there? This way, there. Okay? We'll eat and we'll come back. Okay. Thank you. No, nas pan uciszył trochę, bo nie powinniśmy być tak głośno. Bo oczywiście co tam się wyprawia? Modlitwy. Jak się podoba w Tunezji? Dobrze, bardzo. Perfekt. Dlaczego jest mało Polaków w ogóle? Mało Polaków? Tak się zauważyłem, jest dużo z Niemczech, dużo Aha. z tego, z Anglii. Jeżdżę do Krakowa, do Braton, prowadzę restaurację. Super. A ja myślałem zawsze właśnie, że Tunezja to taki kierunek, gdzie Polaków dużo będzie. A nie ma dużo Polaków? No na razie nie jest, zawsze Okej. jest Ale na razie nie, bo jest kwiecień. Może Na za razie szybko. nie, bo Może za będą szybko. w- Może za szybko. majówka, Może i w majówce. ale w tamtym roku to był pełno. O tym, Może w tym teraz okresie też było będzie. pełno? Tak. A teraz nie? No to dziwne. Gdzie dobre jedzenie zjeść? Właśnie, gdzie zjeść dobrze? A co, Nie, zależy coś jakie? lokalne. Kebab. Lokalne, Ja bym chciał kebab tunezyjski. Coś na szybko. Tak na szybko to nie wiem, czy zdążysz, madam, bo zobaczcie kolejkę tam na przykład. Nie, ale chodzi coś, Ale żeby powiem nie ci- restauracja, no. siadać. Powiem wam, że tutaj na przykład jest dobre pizze tam. Okej. Pizza. A lokalne? Bardziej coś tunezyjskiego, stąd, wasze jedzonko. Do naszego. No. Masz tam, ale kolejkę jest No pełna. to zobaczymy, poczekamy, bo chcemy iść do Ribat, ale jest teraz zamknięte, bo chyba modlitwy są. Nie, Bo tak pan powiedział, że tam, że teraz za 10 minut mamy wrócić, bo cicho, więc chyba modlitwy. jest pozamykane, ale to kto on pilnuje tam, chciał wam tam na lewo, żeby wiesz, ale ogólnie on pracuje rano. Do 8 majki do godziny 16. Tak Bo do meczetu my nie możemy Do meczetu wejść, nie? można. My możemy do meczetu Tak, jako tylko turyści nie rano, mu... od 8 do 12. Okej. Tak. Co polecam do kupowania u nas jest w Tunezji, macie dobrą oliwę z oliwki, przyprawę,
polecam też bardzo zobaczyć, Okej. to jest super. Okej. Skórę Tak. jest bardzo tanio u nas, jest, czy tam kurtki, pasek, portfeliki, Aha. coś takiego też. I co jeszcze, Majki, warto też do kupowania tej porcelany, Porcelana. która może do zmywarki, do mikrofalówki. Idziemy zjeść w tej kolejce, zjemy i jak będziemy wracać, to kolejny przewodnik. Nie, my postoimy, my. Nie, spokojnie, mamy czas, Bo nie my mamy zwodzicie- czas. Bo nie zwodzicie? O, jest na kręciołku coś, jakieś mięso. Ale ludzi faktycznie mnóstwo. Ostry, tak. Dziwne rzeczy się co teraz dzieją. Oto dla mnie. O, Dziękuję. Idziemy tam zobaczyć, czy do tego ribatu nas puszczą, a potem przyjdziemy do Ciebie Po i na magnesiki. pewno magnesy albo coś więcej. Dobra. Bardzo dziękuję. dzięki za bardzo. pomoc. No i jak można powiedzieć, że Tunezja nie jest przyjaznym krajem? Tak czy inaczej, mamy tutaj takiego lahmacuna. Ja nie wiem, co to jest, tak powiedziałem. 10 dinarów, czyli 50 funta. Około 10 zł. I co to, naleśnik? Naleśnik, ale taki nawet troszeczkę słodkawy. Mińsko. Suróweczki, pikantny sos. No dobry, bardzo dobry. Takie rolo, ale dobry. Także jem smacznego. No, to udało się wejść do ribatu, czyli do starej warowni. Tym razem w Sus. Jesteśmy tu sami. Pan wpuścił nas tutaj na lewo i tyle, no co? Bo już jest zamknięte. Więc zwiedzamy. Idziemy sobie zaraz do góry na wieżyczkę i zobaczymy Sus z góry. Oto Ribat, największy zabytek w Sus i totalny klasyk tunezyjskiego wybrzeża. Dawniej służył jako forteca i coś w rodzaju klasztoru dla wojowników modlących się i broniących miasta. Wieża służyła do obserwacji morza. Wypatrowano stąd statków i ostrzegano inne miasta sygnałami świetlnymi, a dziś to idealny punkt widokowy z widokiem na całe miasto. Udało się. Z wieży Ribatu widać całe Sus, miasto, które przez wieki pełniło kluczową rolę na mapie Tunezji. Założone jeszcze przez Fenicjan, rozkwitło w czasach arabskich jako port i centrum handlowe. Dziś stare miasto Medyna wciąż żyje własnym rytmem, a tuż obok niej rozciągają się plaże i hotele pełne turystów. Sus to mieszanka historii, tradycji i nowoczesności. No i właśnie wyszliśmy sobie z ribatu. Nie ma tego pana, który nas tutaj wpuszczał, więc Marta mówi, że może tutaj ktoś sobie po prostu usiadł, odsłonił bramę i skasował nas 16 dinarów. No tak czy inaczej, kolejny ribat zobaczyliśmy. Ten w monastyrze chyba był większy, co? Trochę większy, może wieża trochę wyższa też była. No i przede wszystkim był lepszy widok z tej wieży. No tak. Ale i tak, bardzo fajny widok. No bo gdzie indziej tutaj można zobaczyć coś z takiej wysokości, nie ma takich punktów widokowych typowych. A jednak tu na wieżyczkach, w ribatach można. Taki to właśnie Sus. Sobie panowie tutaj siedzą, piją herbatki, kawki. Fajnie Żadnej jest. kobiety. Wcześniej jak wchodziliśmy na Medinę, to nagrywałem te żółwie. I właśnie ten Gostek po polsku, to brat ma restaurację w Krakowie, to on mówił, że turystom sprzedają te żółwie. Oczywiście jest to nielegalny proceder. Sprzedają to turystom, bo niby w Europie żółwie są drogie. Te żółwie malutkie pakują do paczek od fajek i próbują to przewieźć to z Afryki do Europy. A fajki jeszcze, na każdym rogu fajki sprzedają za 10 dinarów za paczkę. I teraz uciekamy właśnie już w stronę hotelu. O, a tutaj są te samochody, to nie są taksówki, tylko tu są te, jak to się nazywało, już nie pamiętam, busiki. Takie no latochy, nie, mniejsze, bo to tam po ile? Po 7-8 osób tylko. To też jest bardzo popularny środek transportu i w sumie za chwilę zaraz się zapytam, zobaczymy ile do Monastir Airport. Hello, Monastir Airport? There. Okay. Monastir Airport? Over there? Down. Okay. Ciężko się dowiedzieć. Monastir Airport? Sudan is Amin. Airport? About how much? How much? Two person. 2% 50 dinar. 50. 50. 0. 5 No, 0. no, no. 1 5. Wait, 1 5. Okay. 15 dinarów za osobę. Gdzie taksówka pewnie 40. Widzisz, to jest 15 dinarów za osobę. Pociąg kosztuje nas 1,65 za dwie osoby. My jednak wybieramy sobie opcję pociąg. My idziemy na pociąg, także kierujemy się w stronę dworca. Pierwszy raz widzę tutaj w Tunezji ziemniaka. I to w wersji 5-drzwiowej. No to się udało kupić bilet 0,8 dinara, czyli 1,60 za 2. Żegnamy się z Sus. Głównie obeszliśmy z przypadkowym panem przewodnikiem. Medina w Sus. Bardzo podobna do Mediny w Monastir. Większa, na pewno większa. Stragany, jak wszystkie inne. Magnesy, bryloczki i te wszystkie inne przyprawy. Jedyne co było inne, to na pewno poznaliśmy pana, który ma brata w Krakowie, stąd w sumie można tak. powiedzieć, że biegle mówił po polsku. No mówił, bardzo ładnie mówił po polsku. Prowadził nas bez kolejki do jedzeniowni. Tak, ja zjadłem
kebaba czy zawijańca. No i pytałam się też, czy są przyjaźni dla turystów. No i oczywiście powiedział mi, a co nam innego zostaje? Albo turyści, albo oliwa. Tak naprawdę nie mają wyjścia w takich miejscach jak to. Turystyka Głównie chyba z turystyki, co? to jest tylko. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo tak naprawdę to są dwa miejsca już. Monastyr i Sus. Typowo turystyczne. To jakoś dużo turystów tutaj nie ma widać. Może to nie sezon jeszcze? Czekamy teraz na pociąg. Mamy go za Który, mam jakieś nadzieję, 5-10 przyjedzie. minut. I oby był na czas, chociaż tu on zaczyna Albo bieg. żeby był. Albo żeby w ogóle był. Ale to nie jest ostatni, bo ostatni jest o 20:15, a my mamy niby 18:45. Damy radę. No i ten sam pociąg. Co jeszcze zauważyliśmy, to te pociągi są bardzo poobijane. Szyby mają porozbijane. I nie wiem, z czego to wynika. O, no Jezu. Dobra, kobieto, patrz. No, z taką prędkością jedziemy. 100. No i finalnie, po niecałych 20 minutach dojechaliśmy na naszą stację. Także teraz oficjalnie kończymy dzień i żegnamy się. Do następnego. Hej!